chodziłam tam z moim mężem, uważałam, że po prostu jestem tam z jakimś szaleńcem. We had been growing distant, as I mentioned earlier, and so there was this distance already between us because of the work stress, and I was not the least bit interested in God, and all of a sudden he was, so that even added to more stress in our marriage. Oddalaliśmy się bardzo od siebie w tamtym czasie, co wynikało ze stresu związanego z pracą, dlatego ja w tamtym czasie tak naprawdę nie byłam zbyt bliska Bogu, dlatego średnio interesowało mnie chodzenie na te zajęcia i to, czym mój mąż wtedy zaczął się zajmować. And at first he was very much trying to push me back into my faith. He became very excited about being Catholic again and was really enthused about reading the Bible and talking to me about it. And it really bothered me because I thought he was judging me and telling me that I wasn't good enough or wasn't a good enough Christian. Na początku mąż trochę zmuszał mnie do wiary. Bardzo był podekscytowany Biblią, chodzeniem na te zajęcia, natomiast mnie średnio to interesowało. And at that time I really had no idea what a good Christian, what being a good Christian or a good Catholic Christian in particular really meant. As a matter of fact, I had adopted many of the views of the culture on abortion, on contraception, on sex outside of marriage. My attitude was, whatever you want to do as long as you don't bother me, which our Holy Father would call moral relativism. Wtedy nie wiedziałam, co to znaczy być dobrym katolikiem. Też wówczas przejęłam dużo takich popularnie przyjętych ideałów dotyczących aborcji, antykoncepcji i moja opinia opierała się na zdaniu, że o ile to, co inni robią, nie przeszkadza mnie, czy nie wkracza w moje życie, to mnie jest wszystko jedno, a takie zachowania Bóg nazwałby relatywizmem moralnym. During the time when Dominic joined the Bible study and he was getting more and more interested in the Catholic faith, we were separating more, and there was a great deal of stress because he was always pro-life, always believed, basically even in everything the church taught, even though we had both fallen away. So there was more and more tension in our household. That combined with the career stress, now there was the religious stress, and at one point we came very, very close to divorce. Kiedy mój mąż Dominik chodził na te zajęcia biblijne, jeszcze bardziej się od siebie oddalaliśmy, bo on był jeszcze raz bardzo podekscytowany ponownym odkrywaniem wiary, czytaniem Biblii. Właściwie od zawsze jego postawa była taka, jak to się mówi w angielskim, ale myślę, że w polskim też termin się teraz przyjmuje pro-life, czyli pro życia. I przez to tak naprawdę w naszym domu utworzyło się jeszcze więcej napięć związanych nie tylko ze stresem z pracy, ale teraz był to też stres religijny i w pewnym momencie prawie doszło do rozwodu. It's interesting that I had all these opinions that the church was wrong on this, that, or the other thing, and I knew better than God. And even though I had, by that time in my career, had achieved a great deal of success and had even won several journalism awards, I'd never even cracked open a Bible or cracked open any of the church teachings and any of the things I said I disagreed with. So that in itself, I look back and realized that God should have struck me down by lightning about 2,500 times because I was just so arrogant and thought I knew better. And yet, despite all of this education and all of this expertise in finding good stories and uncovering facts and details, I was very pompous and thought I knew better than the church, and then not once when I was holding those opinions did I ever stop and pick up anything. We didn't have the catechism at that point, it was before the catechism was published, but still there was plenty of material available for me as an award-winning journalist to see what the church had to say, but I never bothered. W tamtym czasie uważałam, że to ja mam rację, a nie Bóg i że to ja wiem lepiej. Wtedy odnosiłam ogromny sukces jako dziennikarka, jako reporterka i myślałam sobie, że jeżeli rzeczywiście Bóg istnieje i jeżeli rzeczywiście jest taki potężny, to już co najmniej 25 razy powinien uderzyć we mnie piorun, czy powinnam otrzymać jakąś okropną karę za moje postępowanie. No ale w życiu wszystko układało mi się dobrze, dlatego nie odczuwałam za bardzo tego braku Boga. W tamtym czasie nie było co prawda jeszcze dostępnego katechizmu, ale
Dla mnie, zwłaszcza jako dla dziennikarki, było naprawdę wiele źródeł, przez które mogłam odkryć Boga ponownie, a jednak tego nie robiłam. I thank God every day that we never took, obviously, that final step to start divorce proceedings, and I truly believe that those were the sacraments and the grace of the sacraments working in our lives, that even though we weren't practicing Catholics the way we should have been, that deep down we knew that we had to work on our marriage. And so thank God we never took the step. But for me, if I was going to turn my life around, because I'm so stubborn and I'm 100% Italian American, and we have a saying, testadora, which is hardhead, and I definitely have that. My family is from southern Italy, Reggio di Calabria, which we're known for our hard heads. And so I need somebody to smack me upside the head to get my attention, and that's what God had to do. And He did that, allowed something to happen in my life that was very abrupt and eye-opening, but I never would have found my way back to the church had that never happened. Myślę, że to właśnie dzięki Bogu i dzięki mocy sakramentów ja i mój mąż nie podjęliśmy tego ostatecznego kroku, aby rzeczywiście się rozwieść. Ja jako typowa Włoszka, Amerykanka, jak to mówią Włosi, mam bardzo twardą głowę i jestem bardzo uparta, dlatego żeby rzeczywiście coś na mnie zadziałało, trzeba mną bardzo mocno potrząść i tak właśnie zrobił Bóg. Musiał zadziałać bardzo gwałtownie i w bardzo silny i intensywny sposób, żeby zwrócić moją uwagę. There is a scripture verse in the Old Testament, from the Old Testament prophet Hosea, that says, I will lead you into the wilderness and there I will speak to your heart. And that's what God had to do to me, because there was no way He was going to get my attention in the busy, competitive, hedonistic, hectic world of broadcast journalism in the big city of Detroit in America. It was a very competitive field and all-consuming. And so He pulled me out of the industry overnight. One day I was the lead story. The next day I walked in and I was fired, let go, and walked out within 15 minutes without a job. Jest taki bardzo ładny wers w Piśmie Świętym, który mówi mniej więcej poprowadzę Cię w ciemność, a później przemówię do Twojego serca. Tam, gdzie ja pracowałam, środowisko było, wszystko działo się bardzo szybko, była bardzo duża konkurencja w mojej pracy. I w moim życiu potoczyło się to akurat tak, że jednego dnia poszłam do pracy i byłam reporterką jednej z głównych historii, a kiedy przyszłam do niej następnego dnia, okazało się, że tę pracę straciłam. It was very painful and it was very humbling, because you go from being a media personality to the next day literally being on the unemployment line. And when I was actually filing for unemployment, back then when I was let go from that job, you had to physically show up at the unemployment office. Now you can do everything online. But for me, being that my face had been on TV every single night for many years, people recognized me, and I had people on the unemployment line saying, aren't you Teresa Tomeo? Didn't I just see you on the news last night? And I would say, oh no, I just look like her. People tell me that all the time because I was so embarrassed. To wydarzenie było dla mnie bardzo bolesne, ale zarazem bardzo otwierające oczy. I tym gorzej się czułam, kiedy następnego dnia musiałam stanąć w kolejce do biura bezrobocia i kiedy właśnie tam się wybrałam, ludzie rozpoznawali mnie, ponieważ pracowałam w mediach, pracowałam w telewizji i codziennie właściwie podawałam im wiadomości. Dlatego też pytali się oni mnie, czy to Ty jesteś Teresą Tomeo, czy Ty pracujesz w wiadomościach, a ja tylko odpowiadałam, że nie, tylko jestem do niej podobna. And it's interesting, you find out who your good friends are when you go through a tough time, because people I thought were my friends, who were still working in the news media, wanted nothing to do with me because it was as if I had a disease that were catching. And because I was fired, if they were near me, they thought maybe they would be fired too. And so in many ways I was abandoned, except for my family and my husband and my closest friends. Wtedy też dowiedziałam się tak naprawdę, kim są moi prawdziwi przyjaciele, ponieważ okazało się, że wiele osób, z którymi pracowałam, tak jakby oddaliło się ode mnie, jak gdyby bezrobocie było jakąś chorobą, jak gdyby przez przebywanie ze mną również zaraz mieli stracić swoją pracę.
Dlatego wtedy zostałam porzucona przez większość osób i miałam tylko najbliższą rodzinę mojego męża i najbliższych przyjaciół. Financial success, fame, it's not that they're bad. Scripture tells us that it's the love of money, not money that's the root of all evil. But when you get caught up in all of that and you put everything into your identity in your work, and it's taken away from you, you realize just how temporal things are. And that was probably one of the biggest lessons I learned, that you can't put your stock in your identity as this profession or that profession. That may be your vocation or your gift, but the most important thing is to be rooted in God, because without Him, as it says in Scripture, we can do nothing. Sukces finansowy czy sława to nie jest tak naprawdę nic złego, jak było napisane w piśmie. To nie zamiłowanie do pieniądza, a nie sam pieniądz jest złem. I tak naprawdę to wszystko są kwestie tymczasowe i nasza tożsamość nie może być osadzona w naszej pracy czy w tym, co robimy, a to wszystko musi być osadzone w Bogu. I was unemployed for about 6 months, and I was so angry at God. I said, to my husband, he was talking to me about, well, this is a perfect time since you have some time off now for us to regroup. And although I agreed that we needed to work on our marriage, thank God, and we went to counseling, as far as my own personal feelings about God and church, I wanted absolutely nothing to do with it. It's so interesting to me, and this is what a loving God we serve. I had no relationship with God. I paid no attention to God, and yet I was mad at God for doing this to me. Byłam bezrobotna przez 6 miesięcy. Wtedy byłam bardzo wściekła na Pana Boga tak naprawdę, ale mój mąż mówił, że to dobrze, że teraz mogę poświęcić trochę czasu na przemyślenie wszystkiego, możemy ułożyć z powrotem nasze małżeństwo. Ale ja wtedy zupełnie nie chciałam Boga, nie byłam nim zainteresowana. And so for those 6 months, while Dominic and I, on the one hand, were working on our marriage, and that was getting better, I was just getting very frustrated because I was not hearing from any of the local TV stations or radio stations. And again, I had quite a reputation. I had won a lot of awards, and they all liked my work, but there literally were no job openings at that time. And so finally, out of desperation, I was just so frustrated and, just again, not knowing what to do or whom to turn to. So just out of desperation, one day I was crying and sitting upstairs in our bedroom, and I looked at the crucifix on our wall, and I said to Jesus, I said, if you're the Jesus that I met when I made my first Holy Communion, please come back into my life, because obviously I have no idea what I'm doing and I need help. Tak więc przez tych 6 miesięcy ja i mój mąż pracowaliśmy nad ponownym ułożeniem naszego małżeństwa. Ja byłam bardzo sfrustrowana, ponieważ kompletnie nie mogłam znaleźć pracy, a miałam bardzo dobrą reputację i zdobyłam podczas swojej kariery wiele nagród i byłam bardzo zdesperowana i w tej właśnie desperacji któregoś dnia uklęknęłam przy swoim łóżku przed krzyżem i powiedziałam do Boga, że jeśli Ty jesteś tym Jezusem, którego poznałam, kiedy po raz pierwszy przyjmowałam komunię świętą, to proszę wkrocz z powrotem do mojego życia, bo jestem bardzo zagubiona i naprawdę nie wiem, co mam zrobić. And after I said that prayer, about 2 weeks later, one of the local TV stations called and offered me a job, and I thought, oh, this Christian thing is great. You say a prayer, you get a job. This is wonderful. I love this. 2 tygodnie po tej właśnie modlitwie otrzymałam telefon od jednej z lokalnych stacji z propozycją pracy i wtedy pomyślałam, że Jezus to świetna sprawa. Raz się pomodlę i chwilę później mam pracę. And so I sat down and we talked it over, and we actually prayed about it, what a concept, and decided that since this position had come after prayer and after discernment that was being offered to me, that it would be a good thing for me to do, to go back into the business. But my attitude at that point, thank goodness, had changed, and I realized that I had to get right with God, because I had left Him on the back burner, and obviously I had suffered the result of that in so many ways. Not just in that situation in my marriage, but as I mentioned earlier with the eating disorder and other things.
And so I tried very early, and we did a good job of reprioritizing and making sure that our careers weren't going to separate us any longer. Kiedy otrzymałam tę propozycję, tym razem już usiadłam razem z moim mężem, porozmawialiśmy o tym, czy powinnam otrzymać tę pracę, nawet pomodliliśmy się o rozeznanie i wtedy doszłam do wniosku, że skoro ta propozycja pracy przyszła niedługo po modlitwie, to może rzeczywiście powinnam pogodzić się z Bogiem, ale ja i mój mąż ustaliliśmy też, że powinniśmy na nowo ułożyć priorytety w naszym życiu, aby znowu sukces nie wszedł nam w drogę naszego małżeństwa. So my husband and I got very involved in our local parish. We took our first trip to the Holy Land in 1995, and I was working at this news station and again doing very well. And I had a wonderful news director who recognized the importance of religion. In the city of Detroit, we have a wonderful, strong representation of Catholic, Jews, also a large Muslim population, and so faith is a very big part of the everyday experience in my hometown, and he sent me to cover many religious stories, including the visit of John Paul II to the United States in the 1990s. Wtedy ja i mój mąż tak naprawdę radziliśmy sobie bardzo dobrze, także mój nowy szef uznawał moją religijność. Samo moje rodzinne miasteczko Detroit to jest bardzo zdywersyfikowane religijnie, ale jednak wszyscy rzeczywiście poświęcają się tej religii i dzięki temu, że mój szef uznawał moją religijność, pozwalał mi pracować przy różnych tematach, takich jak na przykład wizyta Jana Pawła II w Stanach Zjednoczonych w latach 90. Unfortunately, my positive experience at that station lasted not too long because there was a great deal of pressure from upper management to do more sensational news. We have a saying in news in the United States among reporters, if it bleeds, it leads. And so you often cover sensational stories, car crashes, murders, different things that will attract attention and quickly increase the ratings. And I began getting increasingly frustrated because I wanted to do quality journalism. I didn't want to just chase after another murder story. Niestety dobrze się układało przez dość krótki czas, ponieważ były duże naciski wywierane przez zarząd, który domagał się jednak większej liczby takich sensacyjnych historii, bo uważali, że tam, gdzie jest krew, tam te historie lepiej się sprzedają i wtedy otrzymuje się lepsze wyniki. A ja byłam zainteresowana jednak prezentowaniem dobrego dziennikarstwa, a nie byle czego, co jak najlepiej się sprzeda. In addition to the violence and the sensationalism, I also noticed a great deal of media bias that had been there before, but I had not recognized it because I held completely different views. And I also started to, in addition to the Bible study, my husband and I were teaching ourselves the Catholic faith. We started to study and to read more, and my views on things changed dramatically because I was able to look at the facts on abortion, the harmful effects not only on the child in the womb but on the mother, and how women who choose abortion really choose it because they feel desperate, not because they quote-unquote want a choice. So my views were changing, I saw the media changing, and I knew that I had to make a decision. Poza tą stałą rządzą sensacji zauważyłam też pewne wartości, które są stale przekazywane przez media i to, jak te media cały czas zmieniają się, ale jednak na gorsze. Zaczęłam odkrywać to, jakie wartości te media tradycyjne naprawdę przekazują. Choćby na temat aborcji dowiedziałam się, że jednak więcej kobiet decyduje się na aborcję nie dlatego, że same tak świadomie wybrały, a z desperacji. And it was a very tough decision for me to leave the business because I was just speaking with some people today who were interviewing me from the Polish media, Catholic media, and asking me, isn't it better to be inside as a Christian in a secular newsroom to make a difference? And that's one of the reasons I struggled, and it took me about 2 years before I decided to leave. But for me, because of the atmosphere of the particular newsrooms I was in at the time, they were not interested in quality stories. They were very much interested in quick, cheap, easy stories that would make the church look bad,
or just grab the viewer instantaneously, whether that would be a story, negative story about the church, or another murder. And I just found it really a waste of my time and my talents, and I decided at that point that I had to leave. Była to dla mnie trudna decyzja, żeby zostawić tę moją pracę w mediach tradycyjnych i minęły 2 lata, zanim rzeczywiście się na to zdecydowałam. Teraz, kiedy udzielam wywiadów, często pytam się dziennikarzy, nawet tutaj w Polsce, czy to się jakoś zmieniło. Oni pytają mnie, czy nie uważam, że może lepiej by to było, żeby mieć na to wszystko jakiś wgląd od wewnątrz, ale tam, gdzie pracowałam, ludzi nie interesowało to, aby rzeczywiście robić dziennikarstwo dobrej jakości, a to, żeby sprzedawać szybkie historie, które szybko chwytałyby i ciekawiły widzów. W roku 2000 wreszcie zdecydowałam się na opuszczenie pracy w mediach i otworzyłam własną firmę medialną, gdzie sama trochę przemawiałam, wygłaszałam takie motywacyjne przemówienia, pomagałam też innym przebić się z własnymi historiami, których nie mogli wygłosić w mediach tradycyjnych. I uważam, że tak właśnie wszystko się to potoczyło, ponieważ Bóg chciał, żebym zaczęła szerzyć to, jak naprawdę jest i swoją historię. And about a year or two after I left the secular media, Catholic radio in America started to grow, and I was hired by Ave Maria Radio in southeastern Michigan, which produces my show, which is syndicated nationally, and next month I'll be celebrating 10 years on Catholic radio. Rok czy 2 po tym, jak opuściłam media tradycyjne, zaczęłam pracę w radiu Ave Maria, które działa na południu Michigan i w przyszłym miesiącu będzie ono świętowało swoją 10. rocznicę. Suffice it to say, I never ever saw myself as a Catholic media person. That was so far from my reality. That's what I say, if you want to make God laugh, make plans, that He could use someone like me who was so prideful and so arrogant and thought she knew it all about feminism, and yet He really humbled me. And as we say in the United States, knocked me on my keister, so to speak, more than once. And it was through that process of suffering and through that process of suffering in my marriage and suffering in my work that I realized that what I really wanted to do and was called to do was to speak up for the truth. John Paul II says, truth never changes, truth never goes away. And ironically, I was supposed to be all about the truth when I was in the secular media as a reporter. And there really was nothing about the truth because I was only getting and giving half of the story back. Poza tym, że nigdy nie uważałam, że będę katolicką osobą medialną, przepraszam jeszcze raz, nigdy nie uważałam, że będę katolicką osobą medialną, ponieważ byłam tak dumna, tak arogancka, byłam może po części typową feministką, to jednak Bóg pokazał mi, można by powiedzieć, że pokazał mi miejsce w szeregu i teraz nie tylko robię to, co naprawdę zawsze chciałam robić, ale też szerzę prawdę, co jest dla mnie najważniejsze. Jak to powiedział Jan Paweł II, prawda nigdy się nie zmienia i prawda nigdy nie odchodzi. And to make a long story even longer, we'll wrap it up in terms of my own testimony back to the faith. But primarily what I do now is, and by the way, this is my first actually book tour overseas. This is my first book to be translated into another language, so it's extremely, as I said earlier, such an honor for me to be here. But in addition to being on Catholic radio, I speak around the United States as a motivational speaker, primarily regarding issues of faith. I'm also interviewed quite frequently on Fox News, CNN, on matters pertaining to Catholic women and also media. And it's just funny what God will do with your life when you turn it over to Him. You just never know. But I've never been happier. I'm very on fire for the faith. And the reason why I really wanted to speak to you tonight is my whole goal is if I can get one young person, especially women, not to do what I did and to make the mistakes and to fall away and to believe the world instead of the church, then it's worth it.
That's my goal in life, is to prevent people from going through the pain and the misery that I went through. God allows us, well, He allows U-turns. He is a forgiving God, His mercy is new every morning. But we don't have to go through the suffering that I went through. He has a better plan, and that's why I wrote the book, and that's why I'm here with you tonight. Tym bardziej jestem zaszczycona, że jestem tutaj dzisiaj z Wami, bo książka, którą tutaj dzisiaj promuję, jest to moja pierwsza promocja książki poza Stanami Zjednoczonymi i to jest moja pierwsza książka, która w ogóle została przetłumaczona na inny język. Dzisiaj mówię do Was w tym celu, żeby chociaż jedno z Was, chociaż jeśli byłoby tych osób więcej, byłoby super, wyciągnęło jakieś wnioski z moich błędów i nie popełniało ich. I żebyście już teraz mogli zacząć zmieniać swoje życie. Co prawda Bóg pozwala na to, żeby zawracać w swoim życiu, żeby poprawiać swoje błędy, ale nie musicie przechodzić przez to wszystko, przez co przechodziłam ja. Możecie już teraz zdecydować o tym, jak będziecie żyć. I thank you so much for your patience in listening to this woman who's probably old enough to be, well, at least some of you, I'm old enough to be your mom. But I really appreciate it, and I think the world of this country. I just want to encourage you not to forget your roots. And the one thing, someone asked me today, I think it was at Radio Warsaw, what would you tell Catholic women in Poland? And well, I said I would tell them two things. I hope there is a Polish version of Teresa Tomeo who will rise up and speak the truth in love about what real feminism is, and that's embracing who we are as women, not giving up our identity as women. And secondly, I really wanted to encourage everyone, not just women, but to really read the documents, the papers of John Paul II. He was one of the greatest minds that we've ever been given, and especially his writings on women give me much peace and much hope. So that is my story, and as we say in the U.S., I'm sticking to it. Thank you very much. Dziękuję Wam bardzo, że słuchaliście mnie dzisiaj i że zechcieliście tutaj dzisiaj przyjść. Kiedy dzisiaj udzielałam wywiadu w radiu, zapytano mnie o to, co chciałabym przekazać polskim kobietom i powiedziałam, że chciałabym powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze to, że mam nadzieję, że znajdzie się taka polska Teresa Tomeo, która będzie przemawiać w imieniu kobiet i że będzie przekazywać te rzeczywiste prawdy, że powie o tym, jak naprawdę wygląda ten feminizm i że będzie mówić o tym, co ja. A po drugie chciałabym Was wszystkich gorąco zachęcić do czytania dokumentów, które spisał za życia Jan Paweł II, ponieważ dla mnie są one niezwykłą inspiracją, zwłaszcza to, co pisał o kobietach. Są to niesamowicie wartościowe treści.